Dzień dobry. Dziś wymienimy olej i uszczelniacze w goleniach przedniego zawieszenia. Zawieszenia będącego wizytówką BMW GS. Konstrukcja telelewera, bo o nim mowa, eliminuje wszelkie tarcia związane z konwencjonalnym zawieszeniem. Wewnątrz goleni nie ma sprężyn ani drążków amortyzatorów. Są wypełnione olejem, ale nie zapewniają tłumienia. Producent nie przewiduje wymiany takiego oleju, którego zadaniem jest jedynie smarowanie. Ale producent chyba nie przewidział, że będziemy tymi motocyklami tak długo jeździć. Pokażemy, czy olej zmienił swój wygląd po 60 tysiącach kilometrów oraz jak szybko, czyli nieprofesjonalnie, wymienić olej i uszczelniacze w przednim zawieszeniu. Jeśli nie macie takiej strzykawy, to pokażemy, jak zrobić to przy pomocy małego imbusowego klucza. Zapraszam na warsztat! W dzisiejszym warsztacie wymienimy uszczelnienia na szybko. To będzie taki pit stop bez zdejmowania przedniego koła. Zmienimy olej i zobaczymy, czy warto. Ostatnie 60 tysięcy kilometrów motocykl nie jeździł po bulwarach i może nam odpowiedzieć na to pytanie. Zawieszenie jeździło we wszystkich warunkach, na jakie przygotował go producent lub nie. Olej najszybciej wymienimy za pomocą takiej dużej strzykawki, ale jeśli nie mamy takiego urządzenia, będziemy musieli poświęcić tylko odrobinę więcej czasu. Podkładamy pod koło podporę tak, aby oprzeć je w pozycji neutralnej, czyli tak, aby delikatnie opierało się na podłożu. Odpowiedniej regulacji możemy dokonać na przykład upuszczając trochę powietrza. Zależy nam na tym, aby po wyjęciu osi koło pozostało na swoim miejscu, nie zmuszając nas do dodatkowych prac związanych z jego demontażem. Będziemy musieli wyjąć jedynie jego oś. Aby spuścić olej, śruby zaciskające będziemy musieli wyjąć z goleni. Wyjmujemy oś, a dzięki naszemu podparciu koło pozostaje na swoim miejscu. Przechodzimy na górę zawieszenia. Zanim będziemy mogli odkręcić je od górnej półki, musimy zdemontować jeszcze kilka plastikowych drobiazgów. Teraz odkręcamy nakrętkę trzymającą lagę w złączu garnkowym półki. Tutaj mamy odpowiedź, w jakim położeniu odpowietrzać zawieszenie. Pozycja neutralna, czyli bez obciążenia, to odpowiedni moment na tę czynność. Tutaj mamy odpowietrznik. Wykręcamy go, aby bezpiecznie, bez wytwarzania niepotrzebnego podciśnienia, wysunąć rurę. Teraz wracamy z powrotem na dół. Przygotowujemy sobie naczynie na olej o objętości nie mniejszej niż pół litra. Dzięki temu, że wyjęliśmy wcześniej śrubę zaciskającą oś,
uzyskaliśmy dostęp do małej śrubki, po wykręceniu której będziemy mogli spuścić olej. Śruba jest uszczelniona małym o-ringiem. Kontrolujemy jego stan i w razie potrzeby wymieniamy. Czas na demontaż uszczelnień. Pierwsze to uszczelnienie przeciwpyłowe. Wymontowujemy je łatwo za pomocą wkrętaka płaskiego. Następnie druciany pierścień zabezpieczający. Tutaj również powinien wystarczyć wkrętak. Możemy pomóc sobie szczypcami. Ponieważ pokazujemy sposób amatorski i pewnie większość z Was nie będzie dysponowała narzędziem do wyjmowania takich uszczelnień, będziemy również próbować używać właśnie wkrętaka. Uszczelnienie olejowe najprawdopodobniej nie będzie chciało łatwo się poddać takiej operacji. Dlatego znacznie ułatwimy sobie to zadanie, podgrzewając goleń i tym samym zimmering. Wystarczy, jeśli nagrzejemy całość do temperatury około 60 stopni. To jest taka temperatura, w okolicy której element możemy jeszcze bezpiecznie dotknąć, ale wyczuwamy już, że jest bardzo ciepły. Czas na rurę zwaną lagą. Aby wymiana uszczelnień przyniosła odpowiedni efekt, musimy się jej dokładnie przyjrzeć. Na jej powierzchni nie może być rys i zadziorów. W innym przypadku nasze uszczelnienie szybko zostanie zniszczone. Dokładnie czyścimy całość, sprawdzamy gładź i drożność kanału olejowego. Końcówka lagi jest trwale przymocowana. Nie próbujmy jej demontować, od tego zależy nasze bezpieczeństwo. Ponieważ nie jest wykręcana jak w wielu innych motocyklach, właśnie dlatego potrzebny jest odpowietrznik. Jego śruba doszczelniana jest małym o-ringiem, którego stan powinniśmy skontrolować i w razie potrzeby wymienić. Dolny koniec rury jest lekko sfazowany. Dzięki temu będziemy mogli bezpiecznie wsunąć ją w uszczelnienie i tuleje ślizgowe goleni. To jest uszczelnienie olejowe, dwuwargowe. Po jednej i drugiej stronie znajduje się sprężynka. To jest górna zewnętrzna strona. Tutaj mamy uszczelniacz przeciwpyłowy. Od sprężystości gumy zależy sprawność tego uszczelnienia. To jest stare uszczelnienie, które z biegiem lat popękało i utraciło swoje zdolności. Czas na olej. Po lewej stronie stary, po prawej nowy. Różnią się tak mocno kolorem, głównie dlatego, że pochodzą od różnych producentów. Przygotowujemy odpowiednią ilość, czyli 470 ml. Stary olej o bursztynowym zabarwieniu to Motul do amortyzatorów o lepkości 5W. Nowy olej to Valvoline 10W. Producent przewidział zastosowanie obydwu lepkości w przednim zawieszeniu. Wracamy do motocykla. Pamiętajcie, że przed uszczelnieniem olejowym powinna znajdować się taka metalowa podkładka. Dla ułatwienia montażu delikatnie natłuszczamy uszczelniacz. Do bezpiecznego wbicia go w swoje miejsce możemy wykorzystać klucz nasadowy zbliżony swoją zewnętrzną średnicą do zimmeringu.
albo na przykład stare łożysko. My wykorzystaliśmy łożysko 1303 o średnicy mniejszej o 1 mm od uszczelniacza. Po wlaniu oleju przygotowujemy się do wsunięcia lagi. Natłuszczamy dokładnie olejem wargi uszczelnienia olejowego. Nakładamy cienką warstwę oleju na lagę, zwracając szczególną uwagę na jej sfazowaną krawędź. Nasuwamy uszczelniacz przeciwpyłowy, zwracając uwagę na jego odpowiedni kierunek. Teraz jest odpowiedni moment na wsunięcie uszczelnienia przeciwpyłowego. Jeśli zadbamy o czystość i odtłuszczenie powierzchni styku z jego gniazdem, zminimalizujemy prawdopodobieństwo jego przypadkowego wysunięcia podczas jazdy. Teraz wysuwamy lagę na wysokość górnej półki i wkręcamy odpowietrznik. Po jego wkręceniu rura nie będzie już samoczynnie zjeżdżać w dół. Zwracamy uwagę na połączenie garnkowe górnej półki. Tu obowiązują podobne zasady jak w zawieszeniu samochodu. Popękana i zbyt luźna guma dyskwalifikuje połączenie. Nakrętkę przykręcamy na suchy i czysty gwint. Z drugiej strony motocykla postępujemy analogicznie. Tutaj do wymiany oleju użyliśmy strzykawki. Jeśli by zastosować tylko to urządzenie po obydwu stronach, odpadają nam wszystkie czynności przy przednim kole. Nam udało się odessać 460 z 470 ml. Zobaczymy jeszcze, jak wygląda olej po 60 000 kilometrów. Zmienił swoje zabarwienie, ale wydaje się być dosyć klarowny z delikatnym zanieczyszczeniem w zawiesinie. Serwisówka BMW mówi, że nie przewiduje się wymiany oleju w zawieszeniu i raczej nie warto robić tej wymiany dla samej wymiany. Dobrą do tego okazją może być wymiana uszczelnień lub po prostu wiek motocykla. Pozostało nam jeszcze tylko zamocować koło na swoim miejscu.
Pamiętajcie, aby najpierw oczyścić gwinty. Jeśli spuszczaliście powietrze z opony, pamiętajcie o jego uzupełnieniu. Jeśli się podobało i chcecie zobaczyć więcej czynności serwisowych w warsztacie dla amatorów, dajcie nam znać w komentarzu, łapką w górę i subskrybujcie.